Hejka! Witamy wszystkich bardzo serdecznie, pozdrawiamy z kolejnego kraju. Dzisiaj przyjechaliśmy do Watykanu. To jest pierwszy raz, kiedy jestem w Watykanie, także to jest nowy kraj na mojej liście. Piona. Tak, niby wyszło słoneczko, jest ciepło, ale kurtka w razie czego jest, bo jest ledwo 13 stopni, co nie zmienia faktu, że w słoneczku bardzo przyjemnie. Fajnie, że przestało padać. Tak wygląda kolejka do wejścia. My dzisiaj nie będziemy wchodzić, mamy to zaplanowane na inny dzień. Oczywiście wam to wszystko pokażemy. A dzisiaj robimy sobie taki luźny spacer po Rzymie i Watykanie. A jakby ktoś nie wiedział, to tam mieszka papież. Gabi widzi Bazylikę Świętego Piotra po raz pierwszy, także Gabi, jak ci się podoba? Jest przepiękne, naprawdę te budowle tutaj za mną są tak misternie i pięknie wykonane i są tak wielkie. W ogóle pierwszy raz jak tutaj dochodziliśmy na plac, dochodziliśmy akurat z boku i tutaj są te kolumny. Te kolumny są przeogromne i przepiękne tak samo, także mnie się tutaj już bardzo podoba. Trochę ciężko będzie stać w takiej kolejce. Mam nadzieję, że jak będziemy tutaj następnym razem, będzie trochę mniejsza. Dzisiaj jest weekend, więc pewnie dlatego też takie długie. Ale nie mogę się doczekać, żeby tam wejść. Plac Świętego Piotra jest naprawdę ogromny, a ta kolumnada niesamowita. Ona została zaprojektowana przez Berniniego. Robi kolosalne wrażenie. Tutaj na samym środku macie bazylikę. Tutaj oczywiście stoi obelisk. Wszystko się zgadza. Wczoraj oglądaliśmy Anioły i Demony. Podeszliśmy sobie jeszcze po całą bazylikę, żeby pokazać wam ją z bliska. I na dzisiaj to będzie na tyle z tego miejsca. Spadamy z tego miejsca, idziemy sobie w miasto, cieszyć się piękną pogodą. A jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej o tej bazylice albo wszystkich bazylikach, zapraszamy do obejrzenia naszego odcinka odnośnie bazylik papieskich. Ten widok za nami jest jak z obrazka, po prostu ta bazylika jest przepiękna i obok te wszystkie kolumny, zwłaszcza dzisiaj, jak jest takie piękne niebo, taka piękna pogoda, sprawia to niesamowite wrażenie. Ja jestem pod ciągłym wrażeniem, także przepraszam, że nie jestem jakoś bardziej elokwentna. Ale ostatnie spojrzenie i się żegnamy, idziemy. Ładna pogoda, ale muszę też powiedzieć, że mamy bardzo dużo ludzi w Rzymie. Jak widzicie, w Watykanie. Zaraz wejdziemy do Rzymu. Jest to bardzo oblegane miasto, więc musicie być na to przygotowani. Tutaj wszędzie są takie możliwości, żeby kupować bilety skip the line, ale w grudniu nie powinno to być do końca konieczne. Cóż, my cieszymy się pogodą przede wszystkim. Wczoraj tak padało, była tak straszna burza, że nie do końca byliśmy pewni, co przyniesie dzisiejszy dzień. Dzisiaj od rana również strasznie lało, no a teraz pięknie, więc korzystamy. Oczywiście gdziekolwiek nie pójdziecie, tam zobaczycie takie miejsca, gdzie można sobie kupić wszystko za 1 euro. Później się okazuje, że to wszystko to jest za euro, ale tak nie do końca. Jest też bardzo dużo tak zwanych handlarzy obwoźnych, czyli na przykład takich panów jak tam, którzy stoją i sprzedają różne rzeczy, ale nie są groźni, więc mówicie nie dziękuję i wszystko jest ok. I jeszcze jedno spojrzenie w tył. Ten widok zawsze mi się podobał i zawsze będzie mi się podobał. Patrzcie, jaki fajny samochodzik. Mi się mega podoba. Zaraz po wyjściu z Watykanu weszliśmy na most. Spójrzcie, jaki piękny widok nam się ukazał przed nami. Zamek Świętego Anioła, a tutaj macie most z rzeźbami Berniniego. Przepięknie. Jak to się mówi, trafiliśmy super pogodę. A tutaj pan Mew pozuje do zdjęć. Jak widzicie, sam most tradycyjnie już na naszym wyjeździe, czyli w rekonstrukcji, przebudowie, renowacji. Zwijcie to jak uważacie, co nie zmienia faktu, że rzeźby prezentują się przepięknie. Sam zamek również. Zaraz wam trochę o nim opowiemy.
A więc zamek Świętego Anioła, który znajduje się za nami, pierwotnie nie miał wcale pełnić funkcji zamku. Został wybudowany w 139 roku jako mauzoleum dla cesarza Hadriana i później jego rodziny. No i zupełny przypadek sprawił, że później pełnił naprawdę różne funkcje. Na przestrzeni wieków to miejsce pełniło na zmianę raz funkcje obronne fortyfikacji twierdzy bądź więzienia i tak co parę set lat było rozbudowywane. W VI wieku jeden z papieży, Grzegorz I Wielki, nadał nazwę, obecną nazwę temu budynkowi, czyli Zamek Świętego Anioła. Zamek Świętego Anioła, dziękuję. Zamek Świętego Anioła, ponieważ miał się ukazać nad tą budowlą anioł, który schował miecz do pochwy, kończąc epidemię, która była tutaj rozpoznawana jako plaga Boga. A obecnie pełni funkcję muzeum. A nad Tybrem tradycyjnie można sobie kupić jakieś fajne książki, jakieś plakaty, pocztówki. Naprawdę fajne, klimatyczne miejsce, kojarzy się z Paryżem. No i taki hint dla Was, jak odejdziecie sobie 2 mosty od Watykanu, to zrobicie sobie takie piękne zdjęcie. A tak wygląda na zbliżeniu. Akurat nam się skończyło słońce, było godzinkę i poszło, ale i tak wygląda to pięknie. A my teraz idziemy w miasto, więc pokażemy Wam kilka placyków, kilka zabytków, kilka naprawdę fajnych rzeczy, które musicie zobaczyć w Rzymie. Czuć zapach smażących się kasztanów, a to znak, że jesteśmy na Piazza Navona. Stoi tutaj przepiękny kościół, oprócz tego fontanna 4 rzek Berniniego. Jest ona w tak zwanej restauracji, więc niestety dużo więcej Wam jej nie pokażemy, ale jest to jeden z głównych placyków w Rzymie. Tutaj macie jeszcze fontannę Neptuna. Naprawdę fajne, urokliwe miejsce. W sobotę o godzinie 15 żyje pełnią życia. Przepiękna fontanna. Ta na szczęście nie jest pozasłaniana, więc możemy ją podziwiać w pełnej okazałości. Znajdujemy się teraz przed najsłynniejszą fontanną w Rzymie, czyli fontanną 4 rzek. XVIII wiek, 4 rzeki, czyli Nil, Dunaj, Ganges i Rio de la Plata. Szkoda, że zasłonięta, ale jak znajdziemy, to Wam wkleimy fajną foteczkę z ostatniego wyjazdu. Podeszliśmy pod kościół świętego Ludwika, króla Francji. Podeszliśmy dlatego, że znajduje się tam jeden wyjątkowy obraz, który zawsze mi się podobał. A mianowicie chodzi o dzieło pierwszoligowego skandalisty swoich czasów, Caravaggia. Już Wam pokazuję, o co chodzi. A to jeden z moich ulubionych obrazów, czyli obraz Caravaggia. Nie wiem dlaczego, ale wywołuje we mnie straszne emocje. Szczególnie operacja światłem na tym płótnie. Naprawdę zawsze jak jestem w Rzymie, to tu przychodzę na niego popatrzeć. Teraz nagrywamy Gabi, jak po raz pierwszy widzi inną kultową atrakcję Rzymu. Że Gabi, odwróć się i idź za róg. A co to jest? Zobaczysz. Nie. Wow. Czy to jest to, co myślę? Mam nadzieję. Ale wielkie. Ogromny. Nie spodziewałam się. W ogóle się czuję, jakbym się przyniosła do jakiegoś Egiptu chyba. Te kolumny, takie wielkie jest to. Proszę Państwa, a oto Panteon. A teraz w nagrodę Gabi opowie Wam historię tego wspaniałego, majestatycznego budynku. Panteon został ufundowany w I wieku przed naszą erą przez Marka Agryppę. Niestety spłonął on w pożarze w I wieku naszej ery i został ponownie odbudowany przez cesarza Hadriana na początku II wieku naszej ery. Była to budowla, świątynia poświęcona wszystkim bogom rzymskim, stąd też nazwa Pan, wszyscy, Theos, bogowie. W VI wieku naszej ery została przekształcona na kościół i do tej pory pełni taką funkcję.
Jest to jedno z najlepiej zachowanych starożytnych zabytków tutaj w Rzymie i jak dla mnie jest niesamowity. Naprawdę jest ogromny i wygląda majestatycznie. Nie wiem, czy widzicie tą kolejkę, ale to jest kolejka w środku grudnia, żeby wejść do Panteonu. Ja wam dam takiego hinta. Tutaj macie takie miejsca, takie tabliczki, gdzie zeskanujecie QR kod i wtedy wchodzicie bez żadnej kolejki, więc polecamy. Wchodzimy do środka. Patrzcie, tutaj jest otwarta budowla. Jest otwarte na środku okno. I jak pada deszcz, to po prostu pada. Niesamowita ta świątynia, okrągła, wielka, przepiękna. Mnie się bardzo podoba. Podobno jak tutaj pada deszcz, to po prostu ładnie to wygląda i pada. I w podłodze są otwory, gdzie spływa ta woda i w ogóle nie jest tutaj mokro. Dzisiaj padało i w ostatnich dniach, także jak widzicie jest tutaj wyznaczony obszar, gdzie się nie powinno podchodzić podczas deszczu i tam trochę widać jeszcze wodę. Ale są tutaj faktycznie dziurki, do których spływa ta woda. To jest oczywiście czynny kościół, więc tutaj są ławeczki, jest ołtarz i są godziny, gdzie jest zamknięte, gdzie są odprawiane msze. A normalnie wejście kosztuje piątaka, 5 euro do osoby. Jest to naprawdę przepiękne miejsce, niesamowite. I ja się bardzo cieszę, że tutaj przyjechaliśmy. Opowiadaj, Gabi, jak wrażenia. Mnie się bardzo podobało w środku. Nie ma tam dużo, bo wchodzi się, jest ten przepiękny okulus i ta kopuła i dookoła są takie różne obrazy i statuetki, a na środku jest posąg, znaczy ołtarz, ale jest to bardzo klimatyczne miejsce. Mnie się bardzo podobało i naprawdę, jeżeli ktoś nie był w środku, polecam, żeby tam wejść. Ja tylko dodam, że te obrazy i statuetki to są oczywiście groby. A teraz kolejny punkt naszej wycieczki. Mamy nadzieję, że... Będzie nie w remoncie. Dokładnie. Jesteśmy teraz przed kościołem świętego Ignacego Loyoli i to jest bardzo ciekawy kościół i zaraz wam pokażemy dlaczego. Chodźcie do środka. Jest też kościół w Rzymie, gdzie wszyscy stoją w kolejce. Jak nie wiecie dlaczego, to wszyscy stoją do lustra w kolejce, żeby zrobić sobie fajne zdjęcie z sufitem. Idziemy do fontanny di Trevi. Jesteśmy na ostatniej prostej. Oczywiście wygląda na ogrodzoną, ale to nieważne. Gabi widzi ją po raz pierwszy, zaraz opowie wam, jak jej się podoba. I tak możemy wam pokazać fontannę di Trevi. Przepraszamy, że w remoncie, to znaczy nie w remoncie, tylko pewnie standardowe jakieś wyłączenie. I dbają o to, żeby na sezon była przygotowana. Gabi? Jest ogromna. Mnie się podoba. Szkoda, że nie ma wody, ale i tak te postacie są przepiękne. To naprawdę wygląda ślicznie. Jestem w takim miejscu, gdzie nie ma pleksji, więc coś tam widać. Wszyscy zazwyczaj myślą i ja początkowo też tak myślałam, że jak mówimy o fontannie di Trevi, to jest to, wiecie, taka fontanna samoistnie stojąca, natomiast ona jest przyczepiona do budynku, jest częścią integralną Palazzo Poli i palą się obecnie światła, więc widać, że ten budynek jest w użyciu obecnie i dzięki temu, że jest przyczepiona do tego pałacu, do tego wielkiego budynku, sprawia jeszcze większe, takie monumentalne wrażenie. A jak się zastanawiacie, ile jest ludzi? Ludzi tutaj zawsze jest multum. Jak chcecie, żeby było mało, w miarę mało, to przychodźcie tu z samego rana. Ja niestety mam tylko jedno zastrzeżenie. Jako że trwają renowacje, nie mogę wrzucić pieniążka do fontanny di Trevi, ale to nie oznacza, że tu nie wrócimy, bo na pewno tu jeszcze kiedyś wrócimy, jak będzie fontanna czynna. Słuchajcie, jednak Włosi znaleźli rozwiązanie tego problemu. Kasa musi być. Zbudowali taki mały basenik, gdzie się wrzuca kasę. No to Gabi? Obym trafiła. Nie wiem, czy trafiłam.
Nasz dzisiejszy spacer kończymy na schodach hiszpańskich. To oczywiście jeszcze jest duży overstatement, bo jeszcze do nich się nie dostaliśmy. Jak widzicie, ludzi pełno. Schody hiszpańskie zaraz nam się ukażą tu po prawej stronie. Tam jest panda. Okej, jest jakaś panda jeszcze. Nie wiem, co to znaczy, ale... Tam na środku. A jest panda, tak, ale to nie będziecie tego widzieć na aparacie. Pokażę wam zaraz. Tutaj możecie zobaczyć schody hiszpańskie. Wyglądają naprawdę niesamowicie. Mają nawet swoją choinkę. A na samym końcu, nie dość, że obelisk, to jeszcze kościół. Z naszych ostatnich ustaleń wynika, że na tych schodach nie można siedzieć, ale jak widzicie, ludzie siedzą i nie dostają mandatów, ani nie są zakuwani w kajdanki, więc być może poluzowali restrykcje. Może to zależy od sezonu. Jeszcze tylko dodam, że przepiękna fontanna jest na dole schodów hiszpańskich. To jest fontanna zaprojektowana również przez Berniniego. Przychodząc tutaj, nie sposób powiedzieć, dlaczego te schody są tak sławne. Jest to po prostu miejsce, gdzie spotkań Włochów i mieszczą się w centralnym miejscu. Schody są ułożone w takim niezwykłym formacie, w takie fale. Zostały zaprojektowane i skonstruowane w XVIII wieku, a sfinansował je dyplomata francuski. Dlatego też na górze tam można znaleźć lilię Bourbonów, czyli symbol herbu rodu francuskiego. Poza tym nazwa schody hiszpańskie wcale nie jest ich prawidłową nazwą. Ta nazwa, której my używamy, pochodzi od placu hiszpańskiego, na którym znajdują się te schody, który leży przy ambasadzie hiszpańskiej, natomiast po włosku nazwa tych schodów odnosi się do kościoła, do którego one prowadzą, a nie do hiszpańskości. Schodów jest ogólnie 135 i podobno nie można na nich siadać, ale usiądę. O, jak dobrze. I z takim widokiem kończymy kolejny dzień w Rzymie. Pozdrawiamy ze schodów hiszpańskich. A do domu wracamy słynną ulicą Via dei Condotti. Jest to ulica z mega ekskluzywnymi sklepami. Jak widzicie, ludzi full, ale chcecie coś z Gucci, chcecie coś z Prady, chcecie coś z Bułgarii, nie ma żadnego problemu. Pokażemy wam, gdzie możecie nabyć tego typu rzeczy. Tutaj mieszkamy, więc obawiam się, że może być głośno w nocy. Tutaj mamy przepiękny plac. Tylko spójrzcie, jak przepięknie podświetlone fontanny. Idziemy teraz na Piazza Navona. Pokażę wam, jak wygląda. Jesteśmy na Campo dei Fiori. Spójrzcie, jakim pięknym olśniewa ten plac. Tutaj na co dzień macie fajne targi kwiatowe, owocowe. Można tu przyjść na jedzenie, można tu przyjść na zakupy. No a wieczorem, jak widzicie, wszędzie rozbłyskują otwarte restauracje. Kolo na tym pomniku wygląda jak z Assassin's Creed. Wszędzie skutery, wszędzie przepiękne kamienice. Co jedna to bardziej kolorowa. My bardzo lubimy Rzym pod osłoną nocy. Znaczy ja lubię, a Gabi dopiero polubi. Ale już lubię. Idziemy teraz, tak jak wspominałem, pokażę wam Piazza Navona. Jeden z najbardziej ikonicznych placy w Rzymie. No i tak szczerze mówiąc, to jeden z najważniejszych placy Rzymu. Po co komu Piazza Navona? Gabi, co wybierasz? Kanoli z pistacjami. I to też, o, ale ładne. I ta pizka. Jeszcze tutaj takie. To już jest pistacjowa bomba. Tylko spójrzcie, jaka mortadela. Większej w życiu nie widziałem. Jest taki fajny, typowy sklep, gdzie można kupić słodkości, można kupić sery, wędliny, wino, dosłownie wszystko. To jest właśnie coś, co ja uwielbiam w Rzymie i w ogóle we Włoszech. Naprawdę bardzo fajne. O, patrzcie, limoncello. A tutaj patrzcie, jakie bezy mają.
Oj, będziemy tu jeszcze nie raz. Witamy się z Piazza Navona. Jak widzicie, ruch jest. My dzisiaj Wam tylko pokażemy, jak wygląda w nocy. Pokażemy Wam oczywiście ten taki największy skarb tego miejsca, czyli fontannę Czterech Rzek. No i tradycyjnie jest taka stara karuzela. My to lubimy, takie klimaty. Wszędzie, gdzie jesteśmy, to takie kamerujemy, ale nigdy nie wsiadamy. Może będzie trzeba to zmienić. No słuchajcie, tutaj to mają taki park rozrywki na Piazza Navona. Naprawdę fajnie to wygląda. Tu niektóre rzeczy jeszcze pozamykane, albo już pozamykane, ale jak jesteście z dzieciakami, no to chyba obowiązkowo musicie tu przyjść. Żeby tradycji stało się zadość, fontanna Czterech Rzek jest zasłonięta, więc nie mam czego Wam pokazać. Mogę Wam tylko pokazać, jaka jest ogromna. Oczywiście wyrzeźbił ją Bernini, później dodano obelisk przywieziony z Rzymu. Cześć fontanna, miło Cię widzieć, nawet z takiej perspektywy. Szkoda, bardzo szkoda, ale następnym razem. A druga część placu wita nas kolejną fontanną. Jest to fontanna Posejdona. Nie jestem pewien, ale chyba też Bernini ją projektował i później budował. Gabi kupuje za 5 euro kasztany. Zaraz będzie jeść. Ale cieplutkie. Naprawdę dobry. Smakuje trochę jak taki słodki ziemniak, powiedzmy, z nutą takiego orzecha. Bardzo dobre. Wpadliśmy do knajpy na jakieś włoskie żarełko. Knajpa polecana przez naszego przyjaciela Wojtusia, więc mamy nadzieję, że będzie dobre. Tak wyglądają bardzo dobre knajpy włoskie. Serwety z papieru, kubki, zwykłe serwetki, nic specjalnego, a naprawdę knajpa jest mega polecana. 4,8 na Google. Dokładnie. Rozpoczynamy ucztę. Na zdrowie. Zaczynamy od mozzarelki Gabriela, czyń honory. Oj, twarda. Taka przyjemność kosztuje Was 4 euro. Już czuć zapach anchois. Przyszły nasze kluseczki. Przepraszam, wiem, że się nie mówi kluski, ja tak na to mówię. Gabi, co będziesz jadła? Gricie. A co ja będę jadł? Coś na A. Arancina? Nie, na pewno nie. Napiszemy Wam dokładnie. Od razu dodaję, bo zapomnimy. Amatriciana. Gabi, opowiada, jak Ci smakowało. Bardzo mi smakowało. Moja gricia to była taka łagodna wersja carbonarki, powiedzmy, pewnie zgrzeszę, ale dla smakoszy tutaj kuchni włoskiej. Ale w moim odczuciu tak smakowała i była bardzo, bardzo dobra. Pamiętasz, jak się moje nazywało jeszcze raz? Coś na A. Dokładnie, to o czym wspominaliśmy, też było bardzo dobre. Z pomidorami, tak, bardzo takie pomidorowe, wyraźne, ze świeżych pomidorów, bardzo dobre. My już najedzeni, było bardzo dobre i bardzo duże porcje. Trochę drogo, ale warte. Tak, dziękujemy za polecenie. Knajpa bardzo fajna, gdybyście byli zainteresowani, odezwijcie się w komentarzu, chętnie damy Wam namiary na tą knajpę. Na dzisiaj to by było na tyle. Dzięki wielkie, że zostaliście do końca. Mam nadzieję, że ten luźny dzień w Rzymie Wam się spodobał i trasa wydawała się fajna. My tymczasem żegnamy się i widzimy się kolejnego dnia. Trzymajcie się. Cześć. Pa, pa.